Cześć, nazywam się Monika Rachwalska, pracuję na stanowisku Account Director w SI jestem od 2006 roku. Do SI trafiłam 20 lat temu, równo 20 lat temu, przez całkowity przypadek, no ale jak to bywa z najlepszymi historiami, często są one właśnie przez przypadek. Po 6-letnim pobycie we Francji zdecydowałam się na powrót do Polski, no i zaczęłam poszukiwania pracy. Miałam wtedy kolegę, Francuza, który był w Polsce na wymianie Erasmus i powiedział mi, że w Polsce otwiera się francuska firma właśnie w obszarze IT, żebym spróbowała wysłać CV, znam świetnie francuski, próbuj, czemu nie? Tak też zrobiłam. Ale Greg zaprosił mnie na rozmowę. Rozmowa trwała chyba ponad 6 godzin. Gregoire wypytał mnie dosłownie o wszystko. No i chyba moja historia mu się spodobała. To, że mówiłam po francusku, też było dużym atutem. I finalnie wyszłam z pierwszego biura na Szpitalny 1 z umową. Później Greg mi powiedział anegdotkę, że tak naprawdę jak otrzymał moje CV, to wyrzucił je do kosza na śmieci, ponieważ kompletnie nie planował nikogo zatrudnić. Nie miał wtedy też na to budżetu. Ale jednak rzeczywistość okazała się trudna w Polsce. Nie znał polskiego, nie znał tak naprawdę rynku, tak? I wiedział, wtedy zorientował się, że potrzebuje czyjegoś wsparcia. Myślę, że zaimponowało mi w nim to trochę takie szaleństwo i optymizm niesamowity. Outsourcing wtedy w Polsce nie był znany, tak? Dopiero wchodził na rynek. To, z jaką pasją on opowiadał, co jest w stanie stworzyć, co chce stworzyć, tak? Bardzo mi zaimponowało i tak naprawdę ja nie miałam wtedy nic do stracenia. Wiedziałam, że jeżeli zdecyduję się, będę musiała się bardzo dużo nauczyć, tak? Dlatego, że ten rynek IT, outsourcing to była dla mnie nowość. Ja lubię podejmować wyzwań. Stwierdziłam, że czemu nie? Jeśli się nie uda, no to trudno, tak? Zawsze to będzie jakaś nowa lekcja życiowa. Pierwsze dni w praktyce to było skręcanie stolika i krzesełek, tak? Trzeba było zrobić różnego rodzaju zakupy do biura, urządzić je w jakiś sposób, tak, żeby nam się fajnie, komfortowo pracowało. Na początku był tylko Greg i ja, także mieliśmy bardzo dużo wyzwań, no bo oprócz tego, że trzeba było sobie urządzić jakoś biuro, tak, to trzeba było już zacząć pracować. Oboje robiliśmy wszystko, tak? Począwszy od dzwonienia do kandydatów, rozmów z klientami, przez rekrutację tych kandydatów, tak, podpisywanie umów, wszystko. Byliśmy no-name'em, ale tak naprawdę troszkę opieraliśmy się na referencjach grupy, tak, co na pewno nam dużo pomogło. Gdybyśmy byli taką firmą kompletnie nieznaną, myślę, że by było jeszcze trudniej, ale posługiwaliśmy się jednak jak gdyby nazwą grupy, tak. Wtedy tak naprawdę to my nie mieliśmy konkurencji. Było bardzo mało firm o profilu zbliżonym do SI, czym przekonywaliśmy tak naprawdę tych ludzi. Na pewno ciekawymi projektami, tak, no bo posługiwaliśmy się projektami prowadzonymi u naszych klientów. Na pewno małą, rodzinną firmą z dużym potencjałem, tak? I myślę, że właśnie ten SE Spirit, o którym cały czas dzisiaj mówimy, było od samego początku. I myślę, że to się czuło, taką autentyczność ludzi, z którymi potencjalni nasi przyszli pracownicy się spotykali, tak myślę, że oni po prostu to czuli. SI 20 lat temu, czy 19, 18 jeszcze, tak, to było taką małą, rodzinną firmą, gdzie wszyscy się bardzo dobrze znali, mówili sobie po imieniu, spędzali wspólnie dużo czasu, nie tylko w pracy, ale poza pracą, tak. Spotykaliśmy się na lunchach, na różnego rodzaju imprezach, które sobie sami organizowaliśmy. W tym momencie to wszystko jest nadal, tak? Tylko trochę na inną, dużo większą skalę. Nie zawsze znamy wszystkich po imieniu, tak? Oczywiście staramy się znać zespoły, z którymi najbliżej pracujemy, ale co jest fajnego, co jest na duży plus, że teraz jesteśmy mega mocną firmą, tak? Na skalę globalną. Mamy fantastycznych, dużych klientów, duże możliwości, realizujemy kompleksowe, fajne projekty, o których kiedyś tak naprawdę mogliśmy sobie tylko pomarzyć, tak? To było takie marzenie, które ziściło się. Pracę w SI cenię za to, że mogłam się tutaj bardzo dużo nauczyć, tak? Od samego początku tak naprawdę musiałam zajmować się wszystkim po trochu, tak? Od rekrutacji, po
fakturowanie nawet, tak? Rozmowy z klientami, sprzedaż, przygotowywanie umów itd., itd. Czyli to wszystko, co teraz realizują oddzielne działy, tak? Ja teraz jestem w stanie rozumieć tych ludzi, wiedzieć, czym oni się na co dzień zajmują i jak nieprosta jest ich praca, tak? Moja ścieżka kariery w SI była dosyć naturalna. Tak jak wcześniej wspominałam, na początku zajmowałam się wszystkim tak naprawdę. Później jak firma zaczynała rosnąć, moim obszarem były HR i administracja. Docelowo poszłam w kierunku sprzedaży, dlatego że zmotywował mnie do tego tak naprawdę Greg Ware. Greg widział we mnie bardzo duży potencjał i uważał, że posiadam duszę sprzedawcy. Tak? Ja bardzo cenię sobie relacje i rozmowy z ludźmi. Na początku nie ukrywam, że trochę się bałam, bo taka zmiana wiązała się dla mnie trochę z wyjściem poza strefę komfortu. W HR-ach i administracji jednak nie trzeba na co dzień walczyć z tymi klientami, bo czasami naprawdę klienci nie są łatwi i trzeba z tym sobie jakoś po prostu poradzić. Tak? To była najlepsza decyzja w moim życiu SEO-owym. Dlaczego? Dlatego, że myślę, że w obszarze HR-u, w administracji tak, nauczyłam się dużo, zrobiłam już wystarczająco, a potrzebowałam nowych wyzwań. I sprzedaż to jest coś, co daje mi te wyzwania. Każdy dzień jest inny, zmagamy się z różnymi tematami, nawiązujemy wspaniałe relacje i ja właśnie czuję, że to jest to, czego szukałam i co zawsze chciałam robić tak naprawdę. Teraz ja się zastanawiam, dlaczego klienci decydowali się tak naprawdę na realizowanie projektów z nami, tak? Na pracę, bo faktycznie byliśmy firmą, która nie miała totalnie doświadczenia. Pracowaliśmy na jakichś Excelach, tak? Na umowach, które były tłumaczone z języka francuskiego, przygotowane przez grupę, tak? Więc tak naprawdę wszystko sami musieliśmy sobie robić. A mimo wszystko ci klienci jakoś nabierali do nas zaufania i firma się rozwijała i to było niesamowite. Niesamowite było to, że ludzie chcieli u nas pracować. Myślę, że wynikało to z połączenia różnych elementów, tak? Trochę szczęścia oczywiście, też z rynku, ponieważ to był świetny moment na wejście z outsourcingiem, ale myślę, że też postać Grega, bo Greg jest osobą z takim entuzjazmem, z takim zapałem, pasją, która od niego emanuje, że ludzie po prostu chcą z nim pracować. Myślę, że to jest clue tego wszystkiego tak naprawdę. Zawsze mój szef powtarzał, że potrafię otworzyć drzwi tam, gdzie nikt inny nie potrafi ich otworzyć, tak? I faktycznie nawiązać współpracę z klientami, z którymi ciężko nawiązać tą współpracę. A takim przełomowym momentem w ostatnich latach było faktycznie rozwinięcie współpracy z 2 kluczowymi dla mnie klientami z branży retail, gdzie udało się wejść na skalę tak naprawdę już bardziej globalną niż lokalną i jesteśmy postrzegani już faktycznie jako taki partner strategiczny na poziomie globalnym. Tutaj wyzwanie, jakie nas czeka i to, co tak naprawdę czeka SI w przyszłości, to rozwinięcie współpracy z krajami z grupy. Są sytuacje, kiedy faktycznie klient potrzebuje naszego wsparcia globalnie, ale potrzebuje entity lokalnego na danym rynku, jak na przykład w Kanadzie czy w Stanach. Tak? Każdego dnia coraz bardziej widzę, jaka to jest siła i ta współpraca z grupą daje nam dużo większe możliwości. Dzięki współpracy z nimi my jako SI Polska rozwijamy się jeszcze bardziej i faktycznie postrzeganie klienta SI jako partnera wychodzi na ten poziom globalny. Także ja jestem mega z tego dumna i cieszę się na kolejne wyzwania, które nas czekają. Moja historia w SI nie była cały czas usłana różami. Opowiadamy sobie teraz o fantastycznych momentach, które były, ale były też ciężkie momenty. To trzeba powiedzieć, że chociażby bezpośrednia współpraca z naszym prezesem nie należy do łatwych i myślę, że mocne charaktery tutaj tylko dadzą sobie radę. Trzeba też wiedzieć, jak z prezesem rozmawiać. Trzeba umieć mądrze rozmawiać. I myślę, że to, co Greg sobie też ceni w ludziach, to jest taka szczerość i transparentność. Czasami mówiliśmy sobie szczerze pewne kwestie
Nie były to miłe momenty. Czasami Greg potrafił opieprzyć mnie publicznie, za co później potrafił przeprosić, tak? I ja też to doceniam. Potrafił zobaczyć swoje błędy, co jest naprawdę fantastyczne, tak? Bo rzadko takie osoby na takich stanowiskach potrafią dostrzec błędy, które popełniają i potrafią za to przeprosić. 20 lat w SI to niesamowite doświadczenie, tak? Patrzeć na to, jak firma z tak malutkiej organizacji urosła do firmy o tak naprawdę globalnej skali, jednej z największych firm IT w Polsce, tak? To jest niesamowite. Idziemy w kierunku innowacji, tak? Myślę, że musimy patrzeć na to, czego klienci w przyszłości będą od nas oczekiwać, tak? Musimy być elastyczni, dostosowywać się, iść jak gdyby z rynkiem, tak? Czyli będą to na pewno usługi AI, będą to wszystkie tematy związane z big data. Mam nadzieję, że nie zatracimy się mimo wszystko w tym wszystkim i ten duch, to poczucie pasji, tak, zaangażowania nadal z nami pozostanie. To, co jest fantastyczne i sprawia mi mega dużą frajdę, to jest to, że nie tylko ja w SI jestem 20 lat, ale jest kilka takich osób, z którymi razem zaczynałam i mimo iż teraz robią troszeczkę inne rzeczy, fajnie jest spotkać się, powspominać stare, dobre czasy, porozmawiać, podyskutować. Pokazuje to, że tak naprawdę nasza historia w SI to fantastyczna podróż, w której warto pozostać na dłużej.